Kind of mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. That sort of whitney and jaded with less. No hello, hello moi kochani. Słuchajcie, tu jest kawa. Nie uwierzycie, jak wy w ogóle stoicie. Lampa się świeci, boleje. Jeśli patrzycie na moją piękną opaleniznę, to nie jest żadna sztuczna opalenizna. To jest słońce, opalanie, jak to mówią, w cieniu. Świeczuszka odpalona, pachnie pięknie, od mężula dostałam. Ładnie, lawenda i kaszmir, bardzo ładna. No i co? Zdrówko. Dobra, nie wiem od czego zacząć, moi drodzy, ale chyba od weekendu. Mam kolejnego doła nagraniowego. Szukam swojej tak zwanej niszy, swojej drogi, swojej nazwy, swojego vibe'u i chcę się z Wami tym podzielić. Ale wróćmy do początku. W piątek przyjechali do nas znajomi i było super. Co więcej Wam mogę powiedzieć? Było naprawdę super. Odpaliliśmy grilla, zjedliśmy, chillowaliśmy. W sobotę lało, ale powoziliśmy ich wszędzie, tu, tam, siam, na plażę, do Evanston, gdzie jest pięknie, takie małe miasteczko. Już Was kiedyś tam woziłam i to kilka razy, byliście ze mną, było fajnie. Potem pojechaliśmy do takiej Baha'i Temple, jest bardzo fajna, na pewno będzie z tego short, jeszcze się nie ogarnęłam, żeby to zrobić. I co? Potem zjedliśmy pyszny obiad, na śniadanko też pojechaliśmy do fajnej knajpki i minął nam dzień, wieczorem oglądaliśmy Baby Reindeer. Nie wiem, czy oglądaliście, polecam. Jest to takiej lasce, dosłownie psychopatce, można powiedzieć, takim, jak to się tutaj mówi, stalkerka. Mega, bardzo polecam, jak nie oglądaliście. No i co, w niedzielę mieliśmy jechać na truskawki i do Lake Geneva, ale plany się trochę zmieniły, więc pojechaliśmy też na pyszne śniadanko i co? I było fajnie, bardzo fajnie. Potem wróciliśmy, zamówiliśmy pizzę, poszliśmy na basen i było uroczo. Oni sobie pojechali, my wieczorem jeszcze dojadaliśmy grillowe, wiecie, jedzonka, że tak powiem. I co? I było fajnie. Było fajnie, fajny weekend. Nic nie nagrywałam. Jedyne co to mówię Wam, zrobiłam jeden materiał na rolkę, na shortsa i koniec. Były tylko zdjęcia i taki był weekend. I po weekendzie był wczoraj poniedziałek i zaczęła się charówa pracownicza, moi drodzy. Mamy dużo teraz pracy, więc od rana do wieczora praca. No i na ten YouTube, na ten Instagram nie mam za bardzo czasu. I tak jak wspomniałam, chcę coś zmienić. Czuję, że to już jest ten czas, że chcę coś zmienić, żeby być bardziej taka, wiecie, no, żeby te filmiki były lepsze, żeby one się trzymały jednego punktu zbioru, no, żeby jakoś to wyglądało, bo póki co, no, nie podoba mi się to, jak to wygląda na ten moment. Wiem, że nie powinien człowiek narzekać, że jest okej, że Karolina, co Ty chcesz, bla, 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 ale wiecie, jak człowiek się nie rozwija, to nic z tego nie będzie. Jeśli cały czas jest się na jednym poziomie, no to w ogóle nie ma sensu, no nie? Tak więc ja chcę się rozwijać, no i szukam tej mojej takiej drogi na tym YouTubie, na tym Instagramie. Może Wy macie jakieś rady, co byście chcieli widzieć na tym kanale, z czym się w ogóle ja kojarzę dla Was, jak, nie wiem, myślicie czasami o mnie czy coś, o jak, wiecie,
jak w ogóle o mnie mówicie. Fajnie by było, gdybyście mogli mi pomóc w tym, w rozwianiu, że tak powiem, moich wątpliwości, bo jakiś tam plan już mam, ale nie taki, wiecie, ostateczny, 100%. Sorry, że dotykam włosy, ale niedawno się wykąpałam i dlatego tak. Co więcej, moi drodzy, nie mogę narzekać na YouTube. Trochę pogadamy chyba sobie tutaj też o tym właśnie YouTubie, bo tak mi teraz przyszło na myśl. Miałam się z Wami dzielić moimi zarobkami, moim wszystkim. Tak więc na koncie widnieje $30. Coś tam było 32,40 centów, coś takiego. Tak więc szapoba, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że oglądacie, ale nie mam nic jeszcze na moim koncie, bo muszę mieć $100, żeby oni mi wysłali na konto. Tak więc Wy za to nie płacicie, jedyne co to oglądacie i jestem Wam za to serdecznie wdzięczna i mam nadzieję, że nadal będziecie mnie oglądać, subskrybować, komentować, bo to jest miód na moje serce, to daje mi ogromną motywację, żeby nagrywać, moi drodzy, bo ten YouTube to nie jest takie łatwe, jak ludzie myślą. Naprawdę. Poza tym, że macie domowe obowiązki, że macie pracę, że, nie wiem, ćwiczycie, chodzicie na jakieś zajęcia, spotykacie się ze znajomymi, z mężem wychodzicie, jedziecie do rodziny, to jeszcze trzeba nagrywać. I wiecie, nagrać to jest nagrać, ale to znaleźć pomysł, co nagrać, no bo ile można oglądać, co kto je na śniadanie, czy co kto robi na obiad. No ja akurat dzisiaj robiłam tacosy, które też wyszły super, a wieczorem będę robiła na jutro zapiekankę ziemniaczaną z mięsem mielonym. Tyle. Wczoraj zrobiłam chlebek bananowy. No i wiecie, ile można pokazywać to samo. My praktycznie jemy to samo. Nasze menu jest, wiecie, albo chodzimy do restauracji, albo praktycznie jemy to samo, bo to bardzo lubimy. Nie wymyślam jakichś dań, które gotuje się po parę godzin, no bo po prostu nie mam na to czasu. I gdzieś ostatnio też widziałam takie sformułowanie, taki filmik jakby motywacyjny, że lepiej się rozwijać, aniżeli spędzać czas na gotowaniu. Naprawdę, gotowanie nie ucieknie. Można sobie zrobić coś szybko, fajnie, przyjemnie i smacznie jednocześnie. Tak więc my tak robimy z moim mężulem. No i jeszcze co do tego YouTube'a. Słuchajcie, to nie jest takie łatwe, jakby się wydawało właśnie. Nagrać to nagrać, ale to potem zmontować jeszcze, znaleźć miniaturę, znaleźć tytuł fajny do tego filmu, żeby to miało, wiecie, ręce i nogi, to naprawdę zabiera czas. Jeszcze, dobrze, to zabiera czas. Są również problemy techniczne. Ja nie mam Maca, komputera, tylko, że tak powiem, zwykły, Lenovo i zanim ja zgram te materiały z telefonu na komputer, to zabiera czas. Zacina mi się to, nie działa, wkurzam się. Dobra, zgracie, wrzucacie do programu montażowego. Tam, zanim to się przeprocesuje, zanim się wgra, bum, znaleźć muzykę do tego wszystkiego. Potem, jak to się przesyła na YouTube, to tak samo. To nie jest takie, wiecie, bum. Wiecie, czasami są jakieś problemy techniczne i tam znajdą Wam, że jest jakaś copyright, czyli że Wasze materiały nie są zgodne z YouTube'owymi założeniami, no i musicie od początku na przykład montować, zmieniać czy coś. Tak samo jak piosenka jest jakaś źle użyta. No to jest 1000 różnych rzeczy, o których ja jeszcze się uczę się o tym wszystkim, bo wiecie, ja dopiero zaczęłam praktycznie ten YouTube, nie jestem 10 lat na YouTubie, tylko jestem pół roku, tak więc wszystkiego się uczę od początku. Nie mam żadnego montażysty, nie mam kamerzysty, już nawet czasami proszę tego mojego mężula, żeby mnie tam nagrał, ale on twierdzi, że to jest moja działka. YouTube to jest moje, coś mojego, mój biznes, że tak powiem, więc ja staram się robić tak, jak ja potrafię i co? I jakoś mi to wychodzi, mam nadzieję. Tak więc to. Co do zarobków jeszcze, to też nie była taka łatwa droga, moi drodzy, że ktoś pomyśli, o, nagra kilka filmów i będzie zarabiał. Żeby zacząć zarabiać na YouTubie, powiem Wam, jak to mówią, jak krowie na rowie. Trzeba mieć 1000 subskrypcji. To jest pierwszy warunek, żeby zarabiać na YouTubie. Po drugie, trzeba mieć 4000 obejrzanych godzin Waszych filmów. To nie jest tak, że Wy macie, nie wiem,
1000 subskrypcji i już zarabiacie. Nie. To też nie jest to, że macie 4000 godzin obejrzane, a nie macie 1000 subskrypcji, to już będziecie zarabiać. Nie. Muszą być te dwa warunki spełnione. I jeszcze, jeśli ktoś na przykład ma kanał więcej niż rok i ma te 1000 subskrypcji, a te 4000 godzin, wiecie, nie ma jeszcze obejrzanych, ale myśli, dlaczego, skoro na przykład pierwsze jakieś filmy się super oglądały, to tylko jest liczone przez 365 ostatnich dni. To nie jest tak, że Wam będą to liczyć, wiecie, na przykład sprzed 5 lat, jak niektórzy mają dłużej kanały czy coś i no i nie da się im zdobyć na przykład tych 4000 godzin, to tylko się liczy ostatni rok. Tyle. 3 te warunki zarabiacie. Ale to też nie są zarobki, wiecie, no ja mam tu $30 i jakieś tam grosiaki i no to co Wy możecie za to kupić? No pójdziecie na jakąś dobrą kawę, ciacho i po hajsie, więc ja to robię dla hobby, ja tego nie robię dla pieniędzy. Fajnie, że pojawiły się te pieniążki, że to wiecie, to już jest inna bajka z tym, ale takie są po prostu warunki. Takie są warunki. Wcześniej myślałam, że każdy może, każdy powinien próbować na YouTube, każdy powinien nagrywać, że jest super, że jest tak. Nie jest tak łatwo. Naprawdę nie jest tak łatwo. Ktoś mógłby mi powiedzieć, że ej, ale Ty mieszkasz w Ameryce, masz takie, wiesz, możliwości, to. Powiem Wam, moi drodzy, że wszędzie są możliwości. Wiecie, ile jest kanałów, które tutaj już nagrywają, nagrywać będą. Teraz bardzo dużo, jak ja zauważyłam, ile jest dziewczyn na Instagramie, które pokazują Amerykę. Ile można pokazywać ogromne płatki śniadaniowe, ogromne wielkości jakichś produktów, to, że mają cukier, to, że są wszystko pakowane w plastiki, to, że są autostrady, to, że wiecie, nie wiem, Amerykanie są otyli na przykład. Ile można to patrzeć? Już wydaje mi się, że chyba każdy w Polsce wie, jak to wygląda. Oglądacie filmy, tak jak oglądacie filmy, tak jest, ale wydaje mi się, że w Polsce jest tak samo już na ten moment, że nie ma nic nadzwyczajnego w Stanach, co ja bym Wam pokazała, a Wy byście o tym nie wiedzieli. Więc w tym właśnie jest problem. Zaczynają się schody, zaczyna się myślenie, co tutaj pokazywać. Ja wiem, że nie można się porównywać do innych i trzeba robić swoje, bo wiecie, no na świecie jest tyle kanałów i bardzo wiele z nich się po prostu powtarza. Tak jak w Polsce jest wiele kanałów, które gotują, które są keto, low carb, które są, nie wiem, na przykład motywacyjne, minimalistyczne, daily vlogi. Przecież to jest ogrom tego. Nie może być tak, że każdy człowiek będzie miał zupełnie inny content, bo to jest niemożliwe. Czyli teraz przechodzimy do innej działki, czyli chodzi o to, żeby nasza osoba podobała się innym. To, w jaki sposób przekazujemy te informacje, jak pokazujemy, jaką mamy energię. Po prostu wydaje mi się, że to jest chyba najważniejsze. Może być 100 kanałów, które nagrywają jedno i to samo, 100 kanałów na przykład, które testują catering Magdy Gessler, a z tych 100 każdy będzie inny. Więc wydaje mi się, że w tym jest właśnie sęk, że robić to, co się tak naprawdę lubi i to, co odbiorcy będą lubić. Nie, że robić coś na siłę, pokazywać coś na siłę, bo ja też obserwuję, uwierzcie mi, oglądam bardzo dużo kanałów i na wielu widać, że to jest po prostu robione na siłę, to jest po prostu zżynane od innych i to nie ogląda się tego fajnie. Naprawdę, bo już sobie myślicie, no już widziałam to samo, ten sam sklep czy coś u innej osoby, no i no to nie jest to samo, więc to trzeba mieć takie coś swojego i ja właśnie nad tym pracuję, moi drodzy. Chciałam się z Wami tym podzielić, bo może Wy macie jakieś fajne rady dla mnie, może Wy widzicie coś, czego ja nie widzę. Bo wiecie, jak to jest, jak mówi mąż, jak mówią z najbliższe koleżanki, to człowiek nie słucha, bo mówi, a nie, bo ja to. Ale jak ktoś powie taki, który Was ogląda, który widzi Waszą pracę, to wydaje mi się, że jest wtedy inaczej. Więc bardzo Was proszę, kochani, dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie. Bo ja już sama nie wiem. Naprawdę, nie chcę się tutaj użalać, ja chcę mieć nadal pozytywną energię,
ale mam takie ostatnio melancholiczne dni odnośnie tego mojego YouTube'a, tego świata internetowego i chciałabym, żebyście mi w tym towarzyszyli, mi w tym pomogli i mam nadzieję, że razem uda nam się stworzyć coś naprawdę superowskiego, bo chciałabym, naprawdę chciałabym. Tak więc chyba tyle. Wiecie co, też poza tym mamy cykady. Nie było u nas w okolicy, pewnie nie będziecie słyszeć, ale jest tu jedno takie drzewo, że one cały dzień od 3 dni, te wiecie, takie szumy, a na noc ucichają, cichną. I mamy też malutkie łabądki, które urodziły się prawdopodobnie 1 czerwca na Dzień Dziecka. To też jest takie cute. No uwielbiam. To mnie bardzo motywuje, żeby iść na spacery, bo kocham na nie patrzeć, więc super to jest. Dobra, łyk kawy. Inka poleca się. Inka czekoladowa i mleko spienione. No i co? Wracam do pracy. Ten film, wiecie, tak na szybciutko zmontuję, wrzucę, żebyście mieli co oglądać, żebyśmy już zaczęli działać, no bo wiecie, nie ma co odkładać rzeczy na jutro, trzeba działać tu i teraz, robić. No i od razu dostałam energii, jak sobie do Was pogadałam. Jest godzinka u mnie 18 za chwilę, ja mam jeszcze tak 2-3 godziny pracy, tak więc działam. I Wam życzę również, żebyście działali, nie poddawali się, nie patrzyli na nikogo, tylko na siebie, no bo nikt za Was życia nie przeżyje. Tak więc dziękuję pięknie za oglądanie. Zapraszam do kciuków w górę, to mnie bardzo motywuje, subskrypcji, komentarzy, rozwińmy jakąś konwersację, piszcie co myślicie, czego Wam brakuje na YouTubie, to będzie dobre. Czego Wam brakuje na YouTubie, moi drodzy? No bo ja bardzo chętnie się tego może podejmę, jak będzie to zgodne ze mną. Tak więc dziękuję pięknie, buziaczki, do następnego, do piątku, bo jutro będzie vlog i w piątek, tak więc bye!